Bum, bum, bum. Druga część Q&A. Lecimy z tym. Polecimy z grubego tematu, czyli jakie dzielnice Sewilli uważasz za najbezpieczniejsze, najniebezpieczniejsze do życia? I ja w tym temacie mam chyba dosyć kontrowersyjną opinię, ponieważ nieważne czy według jakichś raportów, czy statystyk policyjnych jakaś z dzielnic jest uważana za tą najbezpieczniejszą, to ja i tak zachowuję lekki dystans, lekką żółtą lampkę mam zapaloną zawsze. Jeżeli chodzi o Sewillę, konkretnie odpowiadając na pytanie, no są pewne dzielnice otoczone złą sławą, ale na szczęście ich stan, ich odsetek przestępczości jakiejkolwiek zmniejsza się z roku na rok. I to są świetne wiadomości, ponieważ w tych najniebezpieczniejszych dzielnicach miasta też, mieszkają rodziny z dziećmi, też chcą mieszkać normalni ludzie, których po prostu czy nie stać najzwyczajniej w świecie, żeby mieszkać w tych lepszych dzielnicach, czy po prostu tam dostali te mieszkania. No są różne sytuacje, przez które normalni ludzie lądują w tych dzielnicach otoczonych bardzo złą sławą, zresztą to nie tylko w Sewilli czy w Hiszpanii, w każdym kraju tak jest. I ci ludzie również by chcieli mieszkać spokojnie i na szczęście raporty policyjne donoszą, że ten odsetek przestępczości w takich dzielnicach jak na przykład Las Tres Mil Viviendas, to jest chyba najbardziej źle rozsławiona dzielnica miasta. I na szczęście w takich najbardziej źle osławionych dzielnicach, takich jak Torreblanca, Las Tres Mil Viviendas, Polígono Sur, czy Carro de Águila, ten odsetek przestępczości maleje i uważam, tak jak powiedziałam na początku, w każdej dzielnicy trzeba zachować szczególną ostrożność. I chociaż są dzielnice nie najbezpieczniejsze do życia, te rankingi raczej nazywają się najlepsze dzielnice do życia, ponieważ chyba sami autorzy uważają, że żadna dzielnica nie jest do końca super bezpieczna i w każdym momencie może trafić się jakieś przykre zdarzenie, jakaś osoba, która nie powinna tam być, może się tam znaleźć. No różne są rzeczy, różnych ludzi niesie ta ziemia. Jeżeli mam już odpowiedzieć na to pytanie, to takie najlepsze dzielnice do życia, a raczej najbardziej pożądane przez ludzi mieszkających w Sewilli, no to na pewno jest Los Remedios, Triana, Barrio de Santa Cruz, La Macarena. Macarena kiedyś była taką właśnie szemraną dzielnicą. Miała złą sławę. Macarena w ogóle znajduje się całkiem blisko mnie i blisko centrum, tak? A teraz jest to normalna dzielnica, także sprawy mają się z roku na rok coraz lepiej. I Macarena jest bardzo popularna. Praktycznie każdy mój znajomy mieszka na Macarenie. Ale znalazłam taki raport, jakiś taki ranking, jakie są najbezpieczniejsze dzielnice Sewilli i uwaga, oprócz Triany znajduje się tam m.in. centrum miasta, co uważam za totalną bzdurę osobiście, ponieważ tam jest totalny przemiał, tam jest każdy i wszystko. Ja nie wiem, jak takie połączenie może być najbezpieczniejsze w mieście, ale okej. I również, uwaga, według jednego z artykułów, Macarena jest jedną z najbezpieczniejszych dzielnic w Sewilli. Ta Macarena, która kiedyś była dosyć źle osławiona. Ale zamykając temat, taką dzielnicą najbardziej konfliktową, czyli gdzie odbywa się najwięcej interwencji policji, to będzie zdecydowanie Las Tres Mil Viviendas. Cała Hiszpania zna tę dzielnicę, niestety od tej złej strony. Sprawy się polepszają po troszeczku z roku na rok, jak podają statystyki policji, ale wciąż jednak o pewnych określonych godzinach lepiej omijać to miejsce szerokim łukiem, a jeżeli ktoś tam mieszka, to mieszkańcy doskonale wiedzą, jak poruszać się po tej dzielnicy, aby po prostu uniknąć kłopotów, czy uniknąć spotkania z jakimś odklejeńcem, który będzie chciał wam zrobić krzywdę, bo ma taki humor. Różne są sytuacje, aczkolwiek kilku znajomych moich szwagierek tam mieszka. To są rodziny z dziećmi właśnie, tak jak już wspomniałam. Brzydko mówiąc, radzą sobie, nie narzekają zbytnio, po prostu trzeba troszeczkę bardziej uważać. Jednak, tak jak powiedziałam, wszędzie trzeba uważać, wszędzie trzeba mieć oczy dookoła głowy i ja zawsze jak gdzieś wychodzę sama, czy po prostu z kimś nowym, z kimś ledwo poznanym, albo po prostu z kumpelą, zawsze udostępniam chociaż jednej osobie, czy to mojemu mężowi, czy to komukolwiek, kto przebywa akurat w moim bliskim otoczeniu,
lokalizację na WhatsAppie na 8 godzin i czasami piszę, nawet wysyłam emotikonkę, że jest wszystko w porządku i żyję, bo to są takie drobne środki zachowawcze, dzięki którym ja czuję się totalnie bezpiecznie. Też na szczęście, nigdy nie spotkała mnie jeszcze jakaś krzywa sytuacja, chociaż wracałam do domu sama już o różnych godzinach, o 2, 3, 4 i na razie jest w miarę w porządku. Także odwiedzajcie Sewillę, nie bójcie się. Te wszystkie dzielnice, które są skoncentrowane, czy to właśnie Los Remedios, Tablada, Triana, Centrum, Macarena, Santa Cruz i to wszystko dookoła, Nervión i tak dalej. Śmiało wpadajcie. Zazwyczaj w tych niebezpiecznych dzielnicach nie ma apartamentów turystycznych, chyba że bardzo fatalnie się teraz mylę. Pewnie tak. A jeżeli są te apartamenty turystyczne w tych takich bardziej gorszych dzielnicach, w szemranych dzielnicach, to raczej myślę, że turyści, rzadko się decydują na takie apartamenty, ponieważ w tej samej cenie można znaleźć apartament w bardzo fajnej dzielnicy, położony niedaleko określonych atrakcji turystycznych. Naprawdę można dobrze trafić, albo po prostu trafić w dzielnicę bardzo dobrze skomunikowaną i to wtedy te dzielnice trochę gorsze, trochę bardziej niebezpieczne, które są na obrzeżach miasta, odchodzą po prostu na bok. Najlepsza i najgorsza potrawa, jaką jadłaś w Hiszpanii? No to jest mały problem, ponieważ ja jestem wszystkożerna i tak naprawdę mało jest rzeczy, które mogłyby mnie obrzydzić w jakikolwiek sposób. Na pewno nie lubię tutaj kaszanki, tej morcilla. Nie wiem dlaczego, ponieważ w Polsce wcinałam kaszankę jak wściekła za dzieciaka, a tutaj nie przemawia to do mnie. Miałam pewne opory jeszcze do niedawna przed ostrygami. Pamiętam jak jeszcze na początku naszej znajomości mój mąż zaprosił mnie na ostrygi. Chciał być bardzo romantyczny, do jednego z lepszych miejsc w mieście i ja po prostu ich nie zjadłam. Zobaczyłam je i miałam tutaj. O tu. Ale ostatnio, przy ostatniej wizycie moich rodziców wybraliśmy się znowu na targ i zjadłam ostrygę i nie było aż tak źle, więc chyba moje kubki smakowe przez te 5 lat dojrzały. Na pewno nie jestem wielką fanką wszelkiego rodzaju gulaszy, jakichś gisos, jakichś duszonych, nie wiadomo czego. Oczywiście ja też znam bardzo maleńki, taki ułamek kuchni hiszpańskiej, więc też ciężko jest mi wyrokować, bo być może czyha na mnie jakaś potrawa, która będzie koszmarem mojego całego życia. I koszmarem mojego całego życia raczej nie przez smak, bo bardziej niż smak obrzydzają mnie określone tekstury jedzenia. I stąd też wszelkiego rodzaju gulasze, jakieś dziwne wywary z fasoli i bliżej nieokreślonych kawałków, na przykład świnki. Nie, bardzo na nie. Bardzo na nie. Jeżeli chodzi o takie potrawy, które są moimi ulubionymi, najlepszymi, no to oczywiście najlepszą potrawą jest paella mojej teściowej, ale zostało teraz wylizane. A tak poza tym uwielbiam wszelkiego rodzaju mięsa robione na grillu czy na płycie. Jestem ogromną fanką krewetek we wrzącej oliwie z czosnkiem i z ostrymi papryczkami. Zjadłabym teraz, tak. I moim top of the top, to będzie moja pierwsza pozycja przez całe życie. To są boquerones adobados, czyli sardynki uprzednio marynowane w roztworze octu i przypraw i wody, smażone na głębokim tłuszczu, całe. One są cudowne. Ogólnie wszelkiego rodzaju adobados, czyli właśnie kawałki ryb marynowane w tym roztworze octu i smażone. No przepyszne. Wspaniałe, uwielbiam. I tak w ogóle ja myślę, że dosyć dobrze podpasowała mi kuchnia hiszpańska, ta kuchnia śródziemnomorska. Odnajduję się w niej bardzo dobrze. Nie mam raczej takich sytuacji, że brakuje mi czegoś z polskiego talerza, a jeżeli mam już na coś takiego ochotę, to raczej nie z tego, że ojejku jak ja tęsknię, tylko po prostu, bo mam zachciankę i to zazwyczaj jest zachcianka na placki po węgiersku albo na gołąbki. Ale to są bardzo sporadyczne i epizodyczne zachcianki, które mi się pojawiają w głowie. Tak jak mówię, kuchnia śródziemnomorska bardzo mi podpasowała. Uwielbiam jeść nawet takie bardzo proste dania. No wiecie,
proste kompozycje, sałatki, takie jak na przykład salpicon. Salpicon to jest nic innego jak ogóreczek, pokrojony ogórek, cebula, gotowane krewetki albo paluszki krabowe, trochę oliwy, trochę octu winnego. W każdym razie to się prezentuje mniej więcej tak. I jest przepyszne. Ja mogę jeść tak naprawdę czy same gotowane krewetki po prostu z chlebem i z odrobiną oliwy, czy oliwki, łubin, sery, ojejku, uwielbiam tutaj sery, szczególnie te najstarsze, te takie Kuralos, twarde, owcze albo mieszane. Rozmarzyłam się. W każdym razie, tak jak już mówiłam, nie smak będzie mi decydować o tym, że potrawa jest najgorsza, tylko raczej tekstura. I jako, że znam tylko taki malutki ułamek kuchni hiszpańskiej, to jestem święcie przekonana, że przede mną jeszcze jest wiele tak samo i rozczarowań, jak i odkryć kulinarnych, jeżeli chodzi właśnie o ten kraj. I ostatnie pytanie, na które chyba najbardziej czekałam i przez to tak wydłużył się ten filmik, czyli czy Hiszpanie łatwo przyjaźnią się na przykład z Polakami, czy wolą być bardziej w swoim sosie? Ewa zadała jeszcze jedno pytanie, co warto zobaczyć w Hiszpanii, w Andaluzji, ale to pytanie sobie zostawię na nagranie osobnego filmu. Za to jedno pytanie o Andaluzji zostawię sobie cały jeden filmik. Więc jeżeli chodzi o zaprzyjaźnianie się z Hiszpanami, to ja jakimś dziwnym trafem dosyć często natrafiałam na taką dziwną opinię krążącą po różnych kątach o Hiszpanii, że Hiszpanie raczej z obcokrajowcami chcą nawiązywać takie znajomości kumpelskie, ha, 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 pójść do baru, pójść na piwo, ale jeżeli chodzi o nawiązywanie takich głębokich przyjaźni, to raczej nie ma prawa istnieć. Hiszpanie raczej zamykają się na swoje kółko wzajemnej adoracji i koniec. Oczywiście to jest moja subiektywna opinia i to są moje subiektywne uczucia, ponieważ osoby, z którymi ja się zadaję, to są osoby najwyraźniej o otwartych głowach, o otwartym serduszku i nie patrzą na to, kto jest jakiejś narodowości. Naturalnie pewne różnice kulturowe mogą, ale nie muszą stanowić małego utrudnienia w drodze do nawiązywania głębokich relacji między osobami dwóch różnych nacji. Ja, pomimo tego, że otaczam się raczej ludźmi na moim vibe'ie, tak, na moim klimacie, którzy mają otwarte głowy, którzy nie patrzą właśnie na to, kto jest jakiej narodowości i raczej patrzą na to, kim jest dany człowiek, jak cię traktuje, czy traktuje cię dobrze, z szacunkiem, czy macie dobry kontakt, dobry vibe, to niejednokrotnie gdzieś tam naturalnie nawinęłam się, tak, na kilka osób, które raczej nie myślą o zawiązywaniu żadnych relacji z obcokrajowcami, raczej są zamknięci na siebie i w dużej części, w dużej mierze po prostu te osoby są rasistami albo osobami o zamkniętych głowach. Ja mogę osobiście powiedzieć, że te wszystkie wiadomości, te takie różne mity, które są rzucane, że Hiszpanie to tylko ze sobą się przyjaźnią albo z ludźmi z podstawówki, a z obcokrajowcami to tylko ha, 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 hi, ale na nic więcej nie liczcie. No to jest nieprawda, to jest bardzo krzywdzące generalizowanie. Nieważne, czy to będzie Hiszpania, czy Włochy, czy Francja, czy najbardziej przyjazny kraj na świecie, jaki jest znany ludzkości. W każdym społeczeństwie są osoby, które mają otwarte głowy, które są inaczej wychowane, to też dużo zależy od wychowania w domu i nie patrzą na narodowość, patrzą na to, kim jest ten człowiek i czy nadaje się na osobę, która ma towarzyszyć nam w naszym życiu, a są też osoby, które są zamknięte, mają zamknięte głowy, boją się, są rasistami, tak zostały wychowane, uważają na przykład, że obcokrajowcy to skaza na społeczeństwie. Są i takie osoby, są super osoby, są neutralne, są osoby nieśmiałe, są osoby, które nie mówią w żadnym języku, nie interesują się innymi kulturami, stąd też jeżeli mają spotkać jakiegoś obcokrajowca, to ten kontakt, to nawiązywanie relacji może być bardzo utrudnione. Nie wiem, to naprawdę zależy od wielu czynników. Żeby dopełnić moją odpowiedź, poprosiłam kilku moich hiszpańskich znajomych z różnych części kraju, aby wypowiedzieli się ze swojej perspektywy na ten temat, czyli na temat nawiązywania znajomości z obcokrajowcami przez Hiszpanów, jak oni to widzą, jakie są ich doświadczenia i możecie po prostu
posłuchać, jeżeli mówicie po hiszpańsku, a jeżeli nie, to przygotowałam małe tłumaczenie. Mam nadzieję, że jest w miarę dobrze przetłumaczone. To był mój pierwszy raz, jak tłumaczyłam takie wypowiedzi na język polski. Tragicznie mi to wyszło. Na szczęście jeszcze nie mam w planach obierać ścieżki tłumacza, także musicie mi wybaczyć. I rozsiądźcie się wygodnie i zapoznajcie się z tym, co mają do powiedzenia moi znajomi. Respecto a la pregunta de si los españoles son o no abiertos para las amistades con las personas de fuera, voy a decir varias cosas. En primer lugar, voy a dar mi opinión general, que está basada, pues, por supuesto, en mi experiencia personal, en lo que yo he vivido, en las personas que he conocido y en lo que he visto. Y bueno, esta opinión es que creo que las personas españolas en general son personas acogedoras, personas que integran, personas que cuando llegan pues intentan guiarte, intentan hacerte sentir como uno más, que intentan integrarte e incluirte en sus planes. Y bueno, esto pues yo he tenido muchísimas experiencias, ¿no? Por ejemplo, yo que soy profesor, estudiantes que después se han convertido en mis amigos o amigas y hemos quedado, hemos hablado de cosas importantes, les he ayudado con situaciones de importancia y también ellos me han ayudado a mí. Y bueno, también pues personas que por algún motivo pues han llegado a mi vida porque las he conocido a través de otras personas o porque estaban en algún trabajo, en algún lugar en el que yo iba. Y bueno, estas personas pues he entablado amistad con ellas y también mis amigos han tratado de incluir a estas personas, mi familia. Y bueno, la verdad es que desde mi punto de vista creo que las personas españolas en general son bastante acogedoras y por supuesto entablan amistades profundas y muy buenas con personas extranjeras. Sin embargo, esto de generalizar no es algo bueno, pero también hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque aquí viene la segunda parte, ¿no? de lo que quiero decir, ¿no? Y es que también esto depende de cada persona, ¿no? Porque al igual que creo, ¿no? Que desde mi experiencia hay muchas personas que acogen, que integran y que entablan amistades muy profundas con personas extranjeras, pues también hay personas que no tienen simpatía y que no les agradan las personas extranjeras. También hay españoles y españolas así. Pero bueno, esto por supuesto hay que siempre tener en cuenta que depende de cada persona, ¿no? Pero por mi experiencia siempre ha sido en general algo positivo, ¿no? También es verdad, y esto es otra cosa que quiero mencionar, en España, aunque siempre se nos vea como un lugar abierto, donde la gente es cercana, amable, simpática, por supuesto también hay racismo, ¿no? Y hay especialmente hacia determinadas nacionalidades, ¿no? Por determinados estereotipos que se han generado, pues las personas españolas tienen especial rechazo, ¿no? E incluso odio en algunos casos, ¿no? Hacia ciertas nacionalidades. Entonces también existe esto en España. Hay veces que yo personalmente me planteo la idea de que si en algunos casos se trata de un problema de racismo, o sea, con el tema de la nacionalidad de las personas, o si se trata de un problema con el nivel económico, ¿no? Porque conozco casos también de personas que tienen cierto, no quizá odio, pero sí rechazo hacia determinadas nacionalidades. Dicen comentarios negativos, basados en muchas ocasiones también en estereotipos, pero sin embargo en otras personas de esa misma nacionalidad que tienen un nivel económico alto, pues sin embargo no emiten esos comentarios. Con lo cual también me genera esa posibilidad, ¿no? Esa posible idea de que hay veces que a lo mejor el problema no es la nacionalidad o la procedencia de esa persona, sino su nivel económico, ¿no? Su nivel sociocultural. En fin, bueno, esa es mi opinión, muy con diferentes ideas acerca de esta pregunta, pero eso es lo que pienso. Yo te puedo hablar de mi perspectiva como inmigrante también que he sido durante 3 años en Reino Unido. Y te puedo decir que a mis ojos, mi punto de vista,
Y desde mi experiencia, me era muy difícil relacionarme con escoceses, con nativos. No sé si también es una cosa un poco cultural, porque a lo mejor son gente como un poco más cerrada o lo que sea. Pero sí, aparte, yo tenía pocos compañeros escoceses donde trabajaba en el hotel, yo me hablaba con ellos, pero luego amistad como tal podía tener con una persona solamente, ¿sabes? Como que son gente que se relacionan mucho con los suyos. Entonces es verdad que yo sí que he vivido eso, de que relacionarme con gente nativa de otro país era muy complicado y al final me hice amigos de mediterráneos, pues italianos, griegos, ¿eh? Y de españoles a mogollón y de dominicanos a mogollón. Entonces al final era mi círculo de amistad. Pues, pues eso sí que es verdad que tenía amigos extranjeros, ¿vale? Porque al final, pues italianos, griegos, pues eran extranjeros también, que estaban en la misma situación que yo en Escocia, trabajando para ganar dinero y aprender inglés. Entonces yo creo que también eso como que te une. Entonces sí que es verdad que he tenido amigos extranjeros y he tenido amigos extranjeros toda la vida, pero como nativos como tal, allí por ejemplo en Reino Unido no. Y ahora te pongo el punto de vista de España. Me quedé en la experiencia de vivir aquí en España. Yo siempre me he relacionado con personas extranjeras. He tenido una mejor amiga que era rumana, luego he tenido amigas de República Dominicana, he tenido amigas de Colombia, he tenido amigas, o sea, que en general yo sí que, desde mi punto de vista, yo sí que me he relacionado con personas extranjeras y nunca he tenido problemas de relacionarme con personas extranjeras. También puede ser que vaya implícito un poco también a la educación que uno recibe en casa. Mis padres siempre han sido personas abiertas y personas que nos han educado de forma abierta para tener cualquier tipo de relación y cualquier tipo de pensamiento y ser amigos de quien nos diese la gana. Entonces yo creo que también va implícito un poco con la educación que uno recibe en casa. Por lo general, por lo que yo creo, los españoles solemos ser gente abierta, por lo general. Y luego también quizá depende mucho también de qué parte de España seas, ¿vale? O también si eres de ciudad, si eres más de un pueblo, si, ¿sabes? Entonces, dependiendo un poco también de la zona donde vivas o cómo vivas, pues al final creces con unos pensamientos o creces con otros o creces con una manera distinta de relacionarte con la gente. Entonces yo desde mi punto de vista, yo creo que solemos ser gente abierta, pero también te digo que es verdad que dependiendo también con qué grupo social pilles, puede ser que no les apetezca relacionarse nada más que con españoles. Mira, pues yo desde lo que veo aquí en mi pueblo y de mi experiencia propia, pues yo, vamos, estamos súper abiertos a tanto a hacer amistad con gente de otros pueblos, como de gente de otros países, como de todo tipo de gente, ¿sabes? Eso supongo que será, depende de cómo sea cada persona. No solo por el hecho de ser español vas a ser más amigo de uno que sea inglés, ¿sabes? Eso ya depende de cómo sea cada uno, cómo te caiga, cómo te trate. De hecho, por ejemplo, aquí en mi pueblo antes, en los trabajos agrícolas, pues venía mucha gente pues de Marruecos, de Rumanía, que empezaron a llegar, búlgaros, franceses, y de hecho todavía conservamos amistad con ellos, ¿sabes? No te puedes cerrar por ser de otro país a hacer amistad con alguien. Te tienes que cerrar pues si esa persona no responde a tus ideales o te trata mal o no congeniáis o no hay feeling. Pues como todo, como si es español con inglés, polaco con polaco, pues, polaco con francés, eso depende de cada uno. A lo mejor en las ciudades no lo sé, ¿sabes? A lo mejor hay más por motivos de, no sé, no sé qué motivos puede llevar a una persona a decir, por el simple hecho de ser de otro país, me niego o me cierro, estoy un poquito más cerrado a ser amigo de alguien por el hecho de ser de otro país. Por lo menos aquí en mi pueblo, ya no en mi pueblo. En general, supongo que cualquier persona, sea español, sea del país que sea, nunca de por sí está cerrado a ser amigo a no ser amigo de alguien, simplemente por el hecho de ser de otro país.
Myślę, że Hiszpanie są dosyć zróżnicowani w zależności od regionu Hiszpanii, ale ogólnie jesteśmy dosyć otwarci i to, czy jesteś obcokrajowcem, czy nie, nie robi dużej różnicy. Szczególnie na południu, gdzie są przyzwyczajeni do mieszanki kulturowej i do dosyć silnej turystyki. A na Kanarach to już jest inny poziom. Oczywiście to wszystko to jest uogólnienie, ale ze wszystkich Hiszpanów, których poznałem, nigdy nie mieli o nich złych intencji w stosunku do obcokrajowców, o ile oni nie mieli złych zamiarów. W takim przypadku taka osoba jest przekreślona stanowczo i permanentnie. Ja mam przyjaciół wielu narodowości, więc nie ma to dla mnie żadnej różnicy z wyjątkiem pewnych kwestii kulturowych. Mieszkańcy północnej Europy na ogół są zimni i zdystansowani do osób spoza swojej rodziny. To jest coś, co zaobserwowałem. Irlandia była jedynym wyjątkiem. Nie wiem, jakby było w Polsce. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jak zwykle proszę Was o subskrypcję, łapkę w górę i komentarz, nawet serduszko czy życzenie miłego dnia dla algorytmu, dla poprawy zasięgów. I do zobaczenia jak najszybciej w kolejnym filmiku. Besoski!